Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne kruche ciasto z masą jogurtową i makiem. W smaku przypomina sernik. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, masło, mąka, cukier puder, proszek do pieczenia, jogurt grecki, budyń, mąka ziemniaczana, mak mielony, esencja waniliowa i sól. No to zaczynamy. Oddzielamy żółtka od białek i przygotowujemy ciasto kruche. Do misy przesiewamy 2,5 szklanki mąki tortowej, wsypujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, wsypujemy pół szklanki cukru pudru i suche składniki mieszamy. Dodajemy 200 g schłodzonego masła pokrojonego w kostkę, dodajemy 4 żółtka, łyżeczkę esencji waniliowej i wsypujemy szczyptę soli. Ciasto rozdrabniamy ręcznie lub za pomocą miksera. Wszystkie składniki miksujemy do momentu, gdy będą miały konsystencję jednolitej kruszonki. Kruszonka jest bardzo plastyczna i daje się łatwo formować w ciasto. Na dno tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia wykładamy mniej więcej 2/3 kruszonki. Równomiernie rozprowadzamy. I lekko dociskamy, tak aby ciasto nie było zbite. Następnie do misy miksera wlewamy 4 białka. Wsypujemy szczyptę soli i białka ubijamy na sztywno. Do ubitych białek wsypujemy około 1 szklanki cukru pudru i razem miksujemy przez kilka minut, do momentu, aż piana stanie się gęsta i lśniąca. Do ubitej piany wsypujemy 1 budyń śmietankowy lub waniliowy. Dodajemy 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej i można zamieszać łyżką, aby proszek nie pylił. Następnie miksujemy, ale tylko do połączenia składników. Piana powinna być bardzo gęsta. W 2-3 partiach dodajemy gęsty jogurt grecki i razem dokładnie mieszamy. Następnie wsypujemy 4-5 łyżek suchego maku mielonego. Dodajemy również łyżeczkę esencji waniliowej i całość delikatnie, ale dokładnie mieszamy.
Masę jogurtową od razu wykładamy na wcześniej przygotowane ciasto. Równomiernie rozprowadzamy. I nasze ciasto posypujemy pozostałą kruszonką. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 50-55 minut. Grzanie góra-dół. Jeśli pod koniec pieczenia ciasto zbyt szybko rumieni się z góry, należy wówczas wyłączyć grzanie górne. Ciasto kroimy po całkowitym wystudzeniu. Polecam, ciasto jest przepyszne i bardzo szybkie w przygotowaniu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!